się. Z czego? Nie z czego, moi państwo, tylko z kogo? Z was się śmieje, z was! Panie! Milczeć! Sapristi, z was się śmieje, z was! Elita! Elita! Otóż oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz wielki człowiek, wasz Nikodem Dyzma to oszust, łajdak. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, co prawda dzisiaj miałem robić materiał o tych jeszcze wiatrakach, o energii, ale odłożę to, pozwólcie, na inny czas. Na pewno jeszcze coś w tym temacie dojdzie. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat kolejnego weta Nawrockiego. Ale czy na pewno Nawrockiego, a nie weta Moskwy? O tym dzisiaj. Ale zanim zacznę, chciałbym z całego serca podziękować Januszowi R. za postawienie mi kawki na supi. Bardzo Ci, Janusz, dziękuję, bardzo to doceniam. Wielkie, ogromne dzięki. Oczywiście Wam wszystkim również dziękuję za to, że udzielacie się, tworzycie ze mną ten kanał jak zawsze. Dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne. Moi kochani, Nawrocki od początku działa w interesie Rosji, według mojego skromnego zdania. A ten cały plankton pisowski, konfederacki, wyje z uciechy. Oczywiście posługują się tylko wyrwanymi z kontekstu słowami, oklepanymi sloganami, nie zagłębią się bardziej w ten temat, bo i po co? Bo to jest niewygodne. Jak wszyscy doskonale już wiemy, Nawrocki zawalił rozmowy o Ukrainie, zawetował wiatraki, skazując nas na najdroższy prąd, a teraz skazał tysiące, między innymi, bo to jest jedna z przyczyn, pokłosia tego, co Nawrocki zawetował. Czyli skazał tysiące ukraińskich kobiet na deportację, bo odebranie 800+ samotnej matce oznacza brak źródła przychodu. Nawrocki wpadł w szał wetowania. Wetuje wszystko jak leci. Podejrzewam, że nawet nie czyta projektów, po prostu byle walić w rząd. Każdy, kto głosował na tego szkodnika i największego hamulcowego polskiej polityki, powiem, że ten nie ma prawa krytykować teraz rządu za brak sprawczości, ani wyśmiewać niezrealizowanych obietnic. Tak, wyborcy Nawrockiego, jesteście współodpowiedzialni za ten syf, który Nawrocki nam szykuje. Bo te całe prezydenckie weta tną po prostu na oślep. Nawrocki wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotycząca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnie Ukrainie, notabene, na które się zgodził i które załatwił PiS. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu. Powiem Wam, że nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zdecydował Nawrocki. Nawrocki musi przestać na ślepo wprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię takiej politycznej wojenki, bo krzywdzi tym samym ludzi, którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji. Jedni widzą w tym wstyd, inni zdradę, a drudzy pieją z zachwytu. Chciałbym tutaj też zaznaczyć, podkreślić na początku, bo jestem pewien, że zaraz się odezwą takie głosy, że banderowców nie ma co wspierać i tym podobne bzdury. Powiem tak. Też nie jestem za popieraniem, wspieraniem banderowców,
komunistów czy faszystów. Pełna zgoda. I każdy, kto popiera ten system totalitarny, czy nie wiem, czy banderowski, stalinowski, faszystowski, powinien być napiętnowany. Ukraińcy, którzy propagują banderyzm na naszym terenie, powinni być deportowani bez dwóch zdań. Ale, moi drodzy, nie każdy Ukrainiec to banderowiec. Tak jak nie każdy Polak na szczęście jest pisowcem. Nie każdy Polak był komunistą. Nie każdy Niemiec był faszystą. Trzeba nauczyć się rozróżniać, odróżniać. I dla mnie jest po prostu żałosne, jak widzę wpisy, nie wiem, nawet nie wiem, widzę zdjęcie, nie wiem, ukraińskich dzieci i jakiś oszołom, psychol napisze, że to są banderowcy. No, ludzie, puknijcie się w łeb. Zacznijcie odróżniać jednych od drugich. Zresztą o tym będę jeszcze dzisiaj mówił. To całe weto Nawrockiego w stosunku do ustawy o pomocy Ukrainie blokuje, tak powiedziałem, finansowanie Starlinków dla sił zbrojnych Ukrainy walczących z Rosją. Być może się mylę, być może nie, ale nie wiem, takie mam przeczucie, że Rosjanie musieli maczać w tym palce, bo nawet Nawrocki, myślę, nie jest na tyle głupi, na tyle ograniczony, aby bez potężnych nacisków zlikwidować tę pomoc, którą ustalił zresztą PiS, i oślepić armię ukraińską, która broni się przed okupantem rosyjskim. Ja już nie wspomnę o tym, że Nawrocki tym swoim kretyńskim wetem uderzył nie tylko w Ukraińców, ale uderzył też w Polaków. Bo za chwilę tysiące ludzi, którzy tutaj pracują i płacą podatki, tak, płacą, o tym też powiem, będą zmuszeni wyjechać. Ma być to, nie wiem, pisowskie czy Nawrockiego wsparcie dla przedsiębiorców, którzy zostaną bez rąk do pracy? Zastanawiam się, czy w tej całej kancelarii Nawrockiego pracują sami pożyteczni idioci Putina, czy to już jest po prostu jawne wspieranie Rosji. I historia Ukrainy między Polską a Ukrainą była bardzo różna i fakt sprawy Wołynia należy pamiętać, należy nagłaśniać, ale historia nie jest biała albo czarna i może kiedyś zrobię o tym materiał, bo nie bronię tutaj oczywiście oprawców, morderców Polaków na Wołyniu. Nie, tutaj jestem daleki od tego. Ale staram się być obiektywny, staram się docierać tam, gdzie jest prawda, a nie gdzie jest półprawda, czy tylko wygodne fakty. I tak powiedziałem, być może któregoś dnia zrobię o tym szerszy materiał. Ale powiem wam tak, i to jest też historia. Ukraińcy przez kilkaset lat byli obywatelami Rzeczypospolitej. Ale skąd by ten cały były prezes Instytutu Pamięci Narodowej miał o tym wiedzieć? Mówię tu o Nawrockim. Ukrainę wchłonęła Rosja, rozbierając polsko-litewskie państwo. Wsparcie moskiewskiej, takiej antyukraińskiej polityki w obliczu wojny jest też po prostu antypolskie. I tam też później to rozwinę. I pewnie się wielu ze mną nie zgodzi, ale tutaj w kilku kwestiach Nawrocki pomaga Putinowi. Czemu? Posłuchajcie, jeśli wytrzymacie do końca, postaram się to wyjaśnić w miarę dokładnie.
Spytajcie naprawdę historyków czy współpracowników, którzy mnie znają, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem pracodawcą. Ma charakter autorytarny, jest to osoba bezwzględna, pamiętliwa, mściwa. To nie jest człowiek, który dąży do jakiegoś dialogu, do porozumienia, do koncyliacji. Moi drodzy, na Kremlu po wecie Nawrockiego szczelają korki szampana. No, Moskwa nie wierzy po prostu łzom szczęścia. A konkretnie to kolejna tuba Putina, oficjalna gadzinówka władz Moskwy, wieczór Moskwy, zachwala się warcholstwem Nawrockiego. Nawrocki szczerzy zęby, PiS, Konfederacja w euforii, a w Rosji bandzior wychwalany jest po prostu pod niebiosa. Jest idolem Kremla i te śmieci prorosyjskich, można chyba tak powiedzieć, śmieci prorosyjskich na całym świecie. Wyobraźcie sobie, 79% komentarzy w rosyjskich social mediach ma charakter wspierający działania Nawrockiego. Przypadek? Nie sądzę. Niemal wszyscy są pełni entuzjazmu i zadowolenia. Prezentują Nawrockiego jako polityka, który się obudził. Nawrocki jest traktowany jak, nie wiem, figura legitymizująca rosyjskie oskarżenia wobec Ukrainy, a jego wypowiedzi są cytowane w bardzo szerokim wachlarzu i gdzie tylko się da. W narracji prorosyjskiego w całej Unii Europejskiej przedstawiany jest jako rozsądny Europejczyk, który wypowiada posłuszeństwo wobec Unii Europejskiej i podważa jedność Zachodu. No można śmiało powiedzieć, że Nawrocki spadł im z nieba, no po prostu taki gwiazdkowy prezent przed gwiazdką. Jednak od dawna był szkolony do tej roli i poszło łatwo, bo część Polaków to po prostu, przepraszam za wyrażenie, ale zwykli kretyni. Resztę głosów się przekręciło bez żadnego wysiłku. Teraz ten pożyteczny idiota siedzi i pewnie szczerzy zęby, jak miło Rosja i te odpady propagandowe, oczywiście rosyjskie, na całym świecie o nim piszą. Rosja szybciej wyląduje w Polsce niż mi się wydawało. Tempo, które zostało narzucone, jest po prostu przerażające. Któregoś dnia będziemy, nie wiem, pisać posty, ratuj się kto może i gdzie najlepiej, najszybciej wyjechać. I oby się te moje słowa nie spełniły, ale jestem niemal przekonany, że Nawrocki do tego doprowadzi. Szanowni Państwo, Unia Europejska, więcej najpierw powiem o Unii Europejskiej niż o Stanach Zjednoczonych, przez długi czas jest i w tożsamościowym, i w ekonomicznym kryzysie. Unia Europejska stawia się poza margines pewnego krajobrazu, panoramy geopolitycznej. Znam też strukturę Unii Europejskiej. Te rozstrzygnięcia, jeśli zostaną wprowadzone cła odwetowe, nie będą dobre dla mojego kraju. Czyli, moi drodzy, tak, to całe prezydenckie weto w wersji Made in Poland. Ukraina bez internetu, Rosja w siódmym niebie, a my możemy sobie bić brawo za mądrą politykę. Nawrocki właśnie sprawił Putinowi prezent, jakiego nie dałby mu żaden oligarcha. Odcięcie Ukraińców od Starlingów. W imię politycznej naparzanki w kraju Nawrocki gra w drużynie Moskwy. Tylko nic innego jak tylko bić brawo.
prezent dla Putina zapakowany w biało-czerwony papier z wielką kokardą. No, Nawrocki jeszcze tylko list z gratulacjami do Kremla, czerwoną kokardę, no i oddać i wysyłka gotowa. Ale, moi drodzy, no, to, że Putin dziękuje Alfonsowi za wyłączenie Starlingów w Ukrainie, to jedno. Weto tej ustawy doradził szef BBN-u, agent Kremla Cęckiewicz. Teraz wiecie, dlaczego Cęckiewicz jest w kancelarii Nawrockiego? No, musi go pilnować i żeby wypełniał polecenia Moskwy. Putin już ma dla Nawrockiego medal. Wręczy mu go pewnie, gdy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. Powiem wam mniej więcej, jak wygląda ten cały mechanizm tej prawicowej nagonki kremlowskiej. Mechanizm z grubsza wygląda tak. Tak zwana prawica wytwarza problem. Powiedzmy, ja wiem, banderowcy żyją na nasz koszt. Komunikaty w socjalach podchwytywane są przez trollowane i przez troli i takich użytecznych idiotów. I problem znikąd ma nagle wielki zasięg, media sypią tekstami, internauci uważają, że... I takie tam ciamcia-ramcia, meje i z tak zwanej strony demokratycznej wpadają w popłoch i reagują na przykład pomysłem w kampanii prezydenckiej, żeby ograniczyć świadczenia dla Ukraińców. I te prorosyjskie trolle, nie wiem jak ich nazwać nawet, wyją z zachwytu, patrzcie, nawet oni zrozumieli. No i tutaj mamy weto prezydenckie. Stop finansowaniu uchodźczyń z dziećmi. Starlinki niech sobie sami kupią. Niech nie będzie banderowiec pluł nam w twarz. Wszyscy znamy te teksty. I znowu ciamcia-ramcia, meje, ojejku, chyba źle robicie, tak się nie godzi. Putinowcy, robimy polską politykę realną i cześć, siema, nie masz nic do dyskusji. Putinowcy rozgłaśniają, rozsyłają to. I teraz znowu, tak zwani prawicowcy, komentatorzy, no w ekstazie, w pełni spazmów radości. Tak zwani demokratyczni komentatorzy w rozsypce, bo no, jak wiecie, trolle pisowskie, te prawicowe, są w przewadze. Politycy koalicji plączą się w zeznaniach i szukają winnego w swoich szeregach. I moi drodzy, nie wiem, czy niezbyt zawiło to przedstawiłem. Postawcie ten schemat pod dowolny temat. Wiatraki, obrona granic, prawa kobiet, związki partnerskie, LGBT, co tylko chcecie. Powtórzy się za każdym razem dokładnie ten sam układ. Klasę polityczną mamy kompletnie niedojrzałą, chyba w sumie całą. Nie są w stanie bronić polskich interesów ani na zewnątrz, ani wewnątrz. Niektórzy są zdrajcami, inni kretynami, a inni po prostu ciamajdami. Ale razem, moi drodzy, cisną nas wszystkich na dno. Komsomolskaja Prawda triumfalnie napisała na swoich stronach: nie nazistom i pasożytom. Prezydent Polski zdecydował przywrócić do porządku bezczelnych gości z Ukrainy. To jest cytat z Komsomolskiej Prawdy. Oczywiście część elektoratu prawicowego to podłapała. No ale pominęli drobny fakt, no bo przecież Rosja zna się na gościnności najlepiej. Wystarczy zapytać
w Buczy, Mariupolu czy w Groznym. Wygląda na to, że nasz domniemany prezydent wraz z pisowcami idealnie wpisuje się w politykę Putina. Fuck off! Nawrocki, ten samozwańczy uzurpator i marionetka Kaczyńskiego, od dawna działa tak, jak pisał mu scenariusz sam Władimir Putin. Wszystkie jego decyzje układają się w jeden wyjątkowo ponury obraz polityki, która jest oczywiście na rękę Kremlowi. To już nie przypadek, to jest już po prostu schemat, a taki schemat w Rosji, za takie schematy w Rosji, moi drodzy, rozdają medale. Weźmy pierwszy przykład, o którym już mówiłem wczoraj. Wiatraki. Europa stawia na zieloną energię, tanie źródła prądu i uniezależnienie się od paliw kopalnianych. Tymczasem Nawrocki staje na barykadach w imię walki z wiatrakami. I komu to służy? Polakom, którzy płacą najwyższe rachunki w Europie? No, nie sądzę. To prezent dla rosyjskiego lobby węglowego i gazowego. Drugi przykład. To, który jest dzisiaj głównym tematem dzisiejszych moich wywodów, to jest wyrzucenie Ukraińców z Polski. I powiem wam, że to już nawet nie jest polityka, to jest jawny sabotaż. Setki tysięcy ludzi, którzy tutaj pracują, płacą podatki, wspierają polski rynek, ma nagle usłyszeć wynocha. I kto się z tego cieszy? Oczywiście Putin, który marzy, żeby Ukraina została osłabiona i straciła zaplecze na Zachodzie. Nawrocki gra mu na rosyjskim politycznym fortepianie w takt nut rodem z KGB. I trzeci przykład. Nieustanna wojna z rządem Donalda Tuska. Zamiast pracować na rzecz państwa, Nawrocki dzień po dniu podkłada nogi każdej inicjatywie, która mogłaby wzmocnić pozycję Polski w Unii. Efekt? Osłabienie gospodarki. I znowu, komu to jest na rękę? No odpowiedź chyba zna każdy. Każdy, ktokolwiek widział mapę. Rosja czuwa, aby Polska nie stała się mocna. Putin nie musi się więc martwić o swoich agentów wpływu, bo ma w Polsce oddanych sojuszników, którzy odwalają za niego po prostu czarną robotę, a Nawrocki wyrasta tutaj na prymusa w tej smutnej szkoły. Dlatego można być pewnym, w sejfie na Kremlu leży już dla niego medal za zasługi dla Federacji Rosyjskiej. Pozostaje tylko pytanie, kiedy Putin wręczy go osobiście? Odpowiedź jest równie prosta, moi drodzy, co niepokojąca. Wtedy, gdy Polska ostatecznie zostanie wypchnięta z Unii Europejskiej, bo właśnie do tego dąży Kaczyński i jego PiS, oczywiście z Konfederacją na czele. A Nawrocki jest idealnym wykonawcą tej brudnej misji. Bowiem ustawa, którą dostałem na swoje biurko, drodzy Państwo, o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się przez długi czas debata publiczna. A ja swojego zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązania i uznaję, że 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia, szanowni państwo, jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zobaczymy pewną
preferencje Ukraińców względem Polaków i ochrona zdrowia, która przysługuje Ukraińcom niezależnie od tego, czy podejmują się pracy i czy odprowadzają składkę zdrowotną, czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma, drodzy Państwo, mojej zgody. Tak jak mówiłem, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to nie tylko wyborcze hasło, ale uznaję, że powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości społecznej i przynajmniej Polacy w swoim państwie powinni być traktowani na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy i to jest dla mnie rzecz zasadnicza. Dlatego nie podpisałem, drodzy Państwo, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym kształcie. I pewnie po tych słowach, co teraz powiem, posypią się na mnie gromy. Szczególnie tej prawej, tak zwanej prawej strony. Nawrocki nie jest moim prezydentem i z całą pewnością cokolwiek robi, nie robi tego w moim imieniu. Ja jako obywatel i podatnik też mam coś do powiedzenia w tej sprawie. Weto wobec ustawy o pomocy dla Ukrainy uderza w milion tych Ukraińców, którzy przebywają i pracują w Polsce. To prawda, ale nie cała. Bo znika Nawrockiemu z radaru, znikają ci Ukraińcy, którzy nie żyją w próżni. Decyzja Nawrockiego uderza też w polskie firmy i polski biznes. Ponad 700 000 Ukraińców legalnie pracuje i płaci wszystkie podatki i składki ZUS. Łatają dziury na naszym rynku pracy. Ale Nawrocki oczywiście ma to gdzieś. Nawrocki całe życie jest na utrzymaniu podatników. Dzięki głupiej i politycznie motywowanej decyzji te setki tysięcy ludzi będzie musiało dostać regularne pozwolenia na pracę. Tysiące zmarnowanych godzin pracy polskich urzędników i problemy polskich firm. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował dane w marcu tego roku. Migranci z Ukrainy zwiększyli wpływy do polskiego budżetu o około, uwaga, 15 miliardów 21 milionów złotych w 2024 roku. Natomiast według informacji z marca 2025 roku wpływy świadczenia plus dla obywateli Ukrainy, co to tak bardzo boli tych prawych, że tak to nazwę, w okresie od stycznia do października 2024 roku wyniosły 2 miliardy 400 milionów złotych. Czyli nawet ktoś, kto ma IQ banana, może łatwo policzyć, ile budżet stracił na tym 800+, a ile zyskał. Powtórzę jeszcze raz, bo wiem, że wyborcy Nawrockiego nie są zbyt kumaci. I tak zaokrąglę. Dzięki pracy Ukraińcom do budżetu państwa wpłynęło 15 miliardów złotych. Z tych 15 miliardów złotych na 800+, dla wszystkich Ukraińców, którzy dostali, wyszło niespełna 3 miliardy. Więc w zaokrągleniu, w dużym zaokrągleniu 13 miliardów polski budżet z rąk pracy Ukraińców ma na czysto. Więc przestańcie pierdolić głupoty, że Polak czy Polacy pracują na Ukraińców, bo to jest wierutna bzdura. Ale wiem, rozumiem, większość z pisowskich wyborców ma problemy z tabliczką mnożenia, więc tego do wiadomości oczywiście nie przyjmą. To całe weto uderza wprost w centrum systemu obronnego Ukrainy. Polski rząd nie będzie mógł dłużej opłacać abonamentu za korzystanie ze Starlinków.
systemów łączności satelitarnej przez Ukraińców. To jeden z kluczowych systemów wykorzystywanych do łączności i zarządzania polem walki na terenie Ukrainy. Obecna sytuacja wygasa z końcem września tego roku, a bez internetu drony i inne urządzenia pomagające się bronić przed kacapami przestaną po prostu działać. Polska odpowiada za zakup 24,5 tysiąca terminali i opłaca abonament na korzystanie z tego systemu. W latach 2022-2024 wydaliśmy na ten cel 323 miliony złotych. W tym roku do końca września planowane wydatki na Starlinki wynoszą 77 milionów 800 złotych. Ale ktoś powie, że to bardzo dużo pieniędzy, że to można było wydać na coś lepszego w Polsce i tak dalej. Ale nie patrzmy na to też krótkowzrocznie, bo tak przeliczę to w inny sposób. Powiedziałem, że to są grosze przy kosztach ewentualnej napaści Putina na Polskę. To są grosze, drobniaki. Nawrocki lubi opowiadać, jak bardzo kocha Polskę, ale czy ma świadomość, że oślepienie Ukraińców przez wyłączenie Starlinków przybliża wojnę do polskich granic i zwiększa, a nie zmniejsza nasze ryzyko? Każdy ostrzelany ruski Saudat, każdy zniszczony kacapski czołg to o tyle mniej zagrożeń dla nas. Tak trudno to naprawdę pojąć. Nawrocki nie był moim prezydentem przed wetem. A po tym wecie tym bardziej nie jest. Niestety w kilka dni zrobił po prostu niezły burdel. A zostało jeszcze niemal 5 lat. Powiem wam, smutne to dzięki właśnie Nawrockiemu i Nawrockiego decyzjom. Rosja wygrała kolejną bitwę. Inicjatywa jest po stronie rządu. Jeśli te przepisy nie wejdą w życie, a ci Ukraińcy utracą to, czym próbował pan straszyć przed chwilą polskich pan ma obywateli dysonans. ukraińskich, Będąc u pana Dudy, nie widział pan nigdy przeszkód w tym obszarze. Ale proszę się... Był pan ministrem w kancelarii prezydenta Dudy. Niech pan emocje swoje panie ministrze, powstrzyma, bo pan był tam bo wy ministrem próbujecie i nigdy pan nie widział z szantażować. tym obszaru. To wy szantażujecie, Byłem prowadząc grę doradcą polityczną. pana prezydenta, jak i teraz jestem doradcą. nie widział pan Ministrem wówczas byłem w problemów? resorcie, w którym tymczasowo jest pan teraz. Nie widział pan wówczas problemów, panie u siebie. Bożeju, że te rozwiązania były podpisywane przez pana prezydenta Dudy, a dzisiaj pan je widzi? Jeżeli pan nie zauważa tego, jak zmieniła się sytuacja od okresu bezpośrednio po wybuchu tej wielkoskalowej agresji i tego, jak zaangażowało się polskie państwo do sytuacji, z którą mamy dziś do czynienia, no to ja współczuję 4 panu, miesiące jeśli chodzi temu o duży prezydent Duda dysonans polityczny. podpisywał tą samą ustawę. Powiem wam, moi drodzy, tak, ten nasz batyr Nawrocki, domniemany prezydent, to jednak pokazuje, jak bezmyślny jest dalej bezmyślnym kibolem, a nie prezydentem. Polska zrobiła się tak prężna i dumna, że polski prezydent pokazał, że może zawedować przedłużenie ustawy dotyczącej pomocy Ukrainie i Ukraińcom mieszkającym w Polsce. Do tego jeszcze król Nawrocki zapowiedział ustawę antybanderowską, na podstawie której będzie można karać za symbole banderowskie. Co do banderyzmu powiedziałem, nie popieram tego. Ale zagłębijmy się w to bardziej. Powiem tak, po prostu prezydent mocarstwa, które dzięki jego genialnym, twardym i agresywnym decyzjom stanie się jeszcze potężniejsze, jeszcze dumniejsze, a inne narody będą przed nim tylko klękać. Tylko że antyukraińskie decyzje
Nawrockiego utrudniają życie nie tylko Ukraińcom, ale też szkodzą poważnie Polsce. Dlaczego? Zjeżdżamy na pozycje prorosyjskie, na poziom Węgier, Słowacji, bo tak naprawdę żadne poważne międzynarodowe gremia nie będą brały pod uwagę zdania Polski w sytuacji, gdy kolejni zachodni przywódcy przyjeżdżają do Kijowa, deklarują pomoc dla Ukrainy, a polski tak zwany prezydent oświadcza: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. To nic innego jak Polska dla Polaków. Znacie te hasła. I podejmuje decyzje uderzające w Ukrainę i Ukraińców. Takie rzeczy mogą uchodzić na sucho na przykład Trumpowi, przywódcy atomowego mocarstwa, od którego zależy bezpieczeństwo większości krajów Zachodu, ale nie prezydencikowi Polski, gdzie wciąż polskie wojsko nie jest w stanie dostrzec i namierzyć dronów, rakiet wlatujących w naszą przestrzeń powietrzną. Te osoby ponad 90% pracują. Za chwilę ten rynek może się załamać, ponieważ, tak jak pani redaktor sama słusznie zauważyła, ponad 90% Ukraińców pracuje. I możemy mieć taką sytuację, że od 1 października a. stracą możliwość legalnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej, b. stracą, bo co będzie konsekwencją, stracą możliwość legalnej pracy. I to pracodawcy będą mieli problem, co zrobić, na jakich warunkach ich zatrudnić w szarej strefie. Przeliczmy sobie, jaki to będzie ubytek w dochodzie. To będzie wszystko wtedy nielegalne. Na szczęście pan minister nie rozpędził się tak jak wicepremier Gawkowski w innym aspekcie. Jego wypowiedź już hula po białoruskich i rosyjskich serwisach informacyjnych, ale pan prezydent powiedział dziś jednoznacznie: nic nie stoi na przeszkodzie, aby panowie powracali z urlopu i pracowali nad ustawą złożoną przez pana prezydenta. Wszystkie te kwestie, inicjatywy, z którymi teraz wychodzi pan prezydent Karol Nawrocki, są do zrobienia tak, aby od 1 października nic w tym kluczowym aspekcie się nie zmieniło. I powiem wam szczerze, że żałośnie brzmią te polskie pohukiwania na Ukraińców, jak to my teraz będziemy twardo się z nimi rozmawiali. Polscy politycy od dawna w sprawach konfliktu na Ukrainie nie mają do zaproponowania nic niż domaganie się od w sumie to już za bardzo nie wiadomo czego w sprawach historycznych. No ale zaraz. Może jednak wiadomo, czego od nich chcemy. Nawrocki zapowiedział przecież zrównanie symboli banderowskich z nazistowskimi i komunistycznymi. No, wprost genialne. No, tęgi mózg. Na Ukrainie ten gest zostanie odebrany jako wrogie posunięcie. Ktoś powie, gówno mnie to obchodzi. Większość ukraińskiego społeczeństwa nie traktuje na przykład czerwono-czarnych barw jako symboli antypolskich, tylko symbole walki o niepodległość Ukrainy, głównie z Rosjanami. I przykro, że większość Ukraińców nie wie, że pod tymi barwami ich przodkowie mordowali Polaków. To fakt. Bezbronnych w znakomitej większości przypadków. Jednak nie dowiedzą się tego dzięki tym genialnym pomysłom Nawrockiego. No ale mogliby się tego dowiedzieć, gdyby polskie państwo na przykład przyznawało ukraińskim naukowcom granty za badania tematu rzezi wołyńskiej, gdyby zainteresowało się tłumaczeniem książek historycznych na język ukraiński i pomogło zorganizować ich dystrybucję na Ukrainie. No ale państwo polskie tego nie robiło i nie robi. Nie wiem dlaczego, może jest zbyt agresywne i potężne, żeby się
asertywne i potężne, żeby się tym zajmować, no, takimi sprawami. Biznesu, przedsiębiorców rzadko jest mi żal, no, że tak powiem, ale tym razem jestem ciekaw, jak zareagują, gdy weto prezydenta zostanie utrzymane i dowiedzą się, że 1/4 ich pracowników z Ukrainy straci prawo do legalnego pobytu oraz pracy w Polsce. Na pewno radośnie zakrzykną po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. No i moi drodzy, sprawa tego mitycznego świadczenia 800+, że powinno być wypłacane tylko Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. No, czystej wody populizm. Nie ma w Polsce takiego problemu, że Ukraińcy migają się od pracy. Żeby wyciągnąć z naszego budżetu ciężko pracujących Polaków 800+ i dzięki temu pławić się w luksusach na koszt polskiego podatnika. Już wyjaśniłem wcześniej dlaczego. Jest natomiast problem, gdy rodzic ukraińskich dzieci straci pracę, co się zdarza, również i Polakom, który ciągnie od pierwszego do pierwszego, traci nagle środki do życia. Nawet nie rodzic je traci, tylko dziecko je traci, bo 800+ jest wypłacane na dzieci. W ten sposób tworzy się w Polsce grupa ludzi drugiej kategorii. No oczywiście w Polsce nie opracowano żadnego sprawnego programu integrowania Ukraińców do życia w polskim społeczeństwie. Łatwiej jest krzyczeć po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Weto przedłużające ustawę o pomocy Ukraińcom oznacza, że Polska przestaje finansować dostęp do internetu Starlink, o tym już mówiłem. To już jest takie bezpośrednie szkodzenie ukraińskiej armii. No nie zapomnijmy, że dzięki tej armii wojska rosyjskie są w Donbasie, a nie koło Przemyśla czy Chełma. To też szkodzenie ukraińskim cywilom. Po rosyjskich ostrzałach infrastruktury krytycznej często nie ma prądu, a więc też internetu i łączności telefonicznej. Wiele razy w takich przypadkach łączy się ze światem w punktach, gdzie prąd zapewniają generatory prądu, a internet jest ze Starlinku. Okrajanie pomocy dla Ukraińców, obojętnie militarnej czy społecznej, to spełnienie oczekiwań Kremla. Rosjanie od dawna systematycznie pracują nad tym, żeby pomoc dla Ukrainy i Ukraińców ustała. Uruchomili, można i to już na początku wojny, uruchomili machinę propagandową sączącą w zachodnie społeczeństwa jad, że Ukraińcy to pasożyty, które chcą się utuczyć na czyjś koszt, banderowcy, naziści itp. Tylko przykro, że akurat w Polsce ta propaganda okazuje się tak wyjątkowo skuteczna, a polscy politycy postanowili z niej skorzystać. Mam tu na myśli właśnie tą prawicową. No i nie tylko, bo sam Nawrocki, jak powiedziałem, pięknie zapakował prezent i wysłał Putinowi. I tutaj muszę takiego małego psztryczka też dać Tuskowi i Trzaskowskiemu, bo podczas ostatniej kampanii prezydenckiej właśnie Trzaskowski i Tusk, licząc, że odbiorą część wyborców Konfederacji, też bełkotali coś, że 800+ tylko dla Ukraińców, którzy w Polsce pracują. Nikomu nic nie odebrali, tylko
zniechęcili wielu wyborców, którzy nie zaakceptowali ich umizgów do tych populistów, nacjonalistów i po prostu putinowców. Moi drodzy, będę powoli zmierzał ku końcowi, bo znowu się rozgadałem, ale chciałem ten temat znowu zamknąć w jednym materiale. Ta wojna na Ukrainie trwa już długo i wszyscy są już nią zmęczeni. Ale rosyjska propaganda to wykorzystuje i przekonuje, że nic nadzwyczajnego tam się nie dzieje. Ludzie przyzwyczaili się do tej wojny, jakby to było coś normalnego. Na przykład, że drony, rakiety, artyleria ostrzeliwują miasta, zabijają ludzi. Jakby tam strzelali zabawkowymi pistolecikami. No ale nie, tam strzelają takimi pociskami, które mają zabić. I to, jakby na to nie patrzeć, to wszystko jest smutne. Jeszcze nie tak dawno to polska dyplomacja miała ogromny wpływ na politykę zachodnią w sprawie wschodnich. Aleksander Kwaśniewski zwoływał zachodnich polityków do Kijowa podczas pomarańczowej rewolucji. Radosław Sikorski jeździł do Kijowa z europejskimi politykami rozmawiać, z Jankowiczem w 2014 roku. Polacy potrafili namówić Szwedów do pomocy w uruchomieniu i prowadzeniu partnerstwa wschodniego. Nawet Duda zrobił wiele, żeby Zachód zaczął wysyłać na Ukrainę czołgi, samoloty, a nie tylko hełmy. Ukraińscy politycy, gdyby chcieli załatwić coś na Zachodzie, najpierw dzwonili do Warszawy. W Kijowie nawet nie polski paszport, a polski akcent otwierał wiele drzwi zamkniętych dla innych. I nic, ale to nic z tego nie zostało. Możemy sobie pokrzyczeć: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I kolejny putinowiec, Mencen. Jak myślicie? Mencen napisał na X-ie ten post, bo nie jest świadom, co to oznacza? Nie, moi drodzy, nic z tych rzeczy. On doskonale wie, że pomoc walczącej Ukrainie daje Polsce czas na przygotowanie się do obrony przed rosyjską agresją. Co jest dla Polaków lepsze? Wojna na naszym terytorium, czy wspomaganie tych, co oddalają tą wojnę od nas? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Czy chcielibyście, żeby te ruskie bomby spadały na polskie miasta i wsie, czy na ukraińskie? Może to zabrzmiało trochę samolubnie, ale taka jest rzeczywistość. W sumie to pytanie, moi drodzy, to było dla mnie osobiście retoryczne. Mieliśmy już w naszej historii 2 wojny na naszym terytorium i co? Żadnych wniosków z tego nie wyciągnęliśmy, naprawdę? Zauważyliście, że już od kilku dni nie ma zmasowanego ataku na LGBT, emigrantów i innych środowisk dotychczas atakowanych. Powiem wam, tak zwana prawica sprawdzała nastroje społeczne, i znalazła nowy podział społeczeństwa, bo jak już doskonale wiecie, o tym też niejednokrotnie mówiłem, skłóconym narodem łatwiej rządzić. To ta rosnąca niechęć do Ukraińców, to ten temat będzie teraz nagłaśniany. Łatwo jest bowiem, wbrew faktom, wzbudzić ludzkie emocje. Emocje pozwalające tak zwanej prawicy powrócić do władzy. Nie ma dla nich znaczenia, że szkodzą interesowi Polski, Polaków. Ważny jest dla nich tylko interes partyjny, o czym też niejednokrotnie już mówiłem.
A teraz kilka słów od Putina. Dziękuję bardzo Jarosławie Rajmundowiczu Kaczyński. Dziękuję bardzo Karolu Ryszardowiczu Nawrocki. Udowodniliście, towarzyszu, że można na was liczyć i że dzięki milionów dolarów włożone w waszą kampanię wyborczą oraz zaangażowanie naszych służb nie poszły na marne. Wasze zdrowie, młodacy, wznoszę ten toast w nadziei na ostateczne pokonanie i zniszczenie naszego wspólnego wroga, nazistowskiej Ukrainy, tego bękarta zgniłego imperialistycznego, internacjonalizmu i współpracy. Wasz na zawsze wdzięczny i oddany Wołodia. Chyba pasuje do nich to. Jeszcze tak na koniec dla przypomnienia Faflun Andruszkiewicz. Jeszcze w 2022 roku wrzucił taki post na X-a. Wtedy był za Ukrainą, bo wtedy to było modne, bo wtedy i PiS, i Duda popierali. Teraz się zmieniło, to i Faflun zmienił podejście, jak i reszta pisowców. O tym, co pisze światowa prasa, zachodnia prasa, już nie będę wspominał, ale zapewniam was, nic pozytywnego. No ale czego się spodziewać, jak mamy za prezydenta agenta Putina? Moi drodzy, jak długo się zajmuję tym naszym politycznym podwórkiem? Za cholerę, naprawdę za cholerę nie potrafię tego ogarnąć, tego zrozumieć. PiS prawakom i reszcie Polaków sprowadził emigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Oni zwalili winę na Tuska. PiS wprowadził Zielony Ład i Polski Ład. Oni zwalili to na Tuska. PiS prawakom zafundował złej jakości zboże z Ukrainy. Oczywiście zwalili to na Tuska. PiS zafundował Polsce, Polakom i samym tym ich sympatykom niemal 20% inflację. Tusk ją obniżył do 3%. Też są niezadowoleni. PiS wysłał na tamten świat 200 000 polskich obywateli podczas COVID-u. No już nie wspomnę o lewych respiratorach. Oczywiście obwiniliście za to Tuska. Nie rozumiem, skąd te poparcie dla PiS-u, Nawrockiego. Nie wiem, niewiedza, nienawiść, brak edukacji, za dużo słuchania TV Republiki, miłość do Rosji, czy chęć, nie wiem, wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Naprawdę nie mogę tego ogarnąć. Nie wiem, nie jestem psychiatrą, nie dam rady tego ogarnąć. Może wy macie jakieś pomysły. Moi drodzy, na koniec i niech to wybrzmi. Mówiłem o tym, ale powtórzę jeszcze raz, bo to do tępych łbów pisowskich nie dociera. Ukraińcy wpłacili w ubiegłym roku do naszego budżetu 15 miliardów złotych w podatkach i składkach. 2 miliardy 800 milionów wypłaciliśmy na 800+ dla wszystkich dzieci ukraińskich. Bilans chyba każdy potrafi policzyć. Logika gdzieś się tutaj chyba komuś zapodziała. Odmówimy wsparcia tym Ukraińcom, którzy jeszcze nie znaleźli w Polsce pracy. Pozbawimy ich także dostępu do lekarza, choć przybyli właśnie z terenu objętego wojną. Dajemy zaś zastrzyk finansowy tym, którzy już znaleźli pracę i opatrzyli rany. Nawrocki
kasuje wsparcie dla ludzi, którzy do polskiego systemu dorzucają więcej niż biorą. Ale Nawrocki o tym oczywiście nie wspominał, ci prawi o tym nie wspominają. Piszcie, co wy o tym myślicie. Dla mnie, tak jak powiedziałem na początku, Nawrocki zrobił zajebisty prezent Putinowi. Jakie jest wasze zdanie? Piszcie, komentujcie, oceniajcie. Ja wam już dzisiaj bardzo dziękuję. I widzimy się jak zawsze przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Pani poseł, czy wie pani, co jest największym problemem polskiej służby zdrowia? No brak środków obecnie. Nie, Brak środków. nie, Mówię z doświadczenia, bo mam dużo do czynienia ze służbą zdrowia. Brak środków. nie. W dalszym ciągu nie brak środków, a brak lekarzy i fachowej opieki medycznej, bo to właśnie brak lekarzy specjalistów, brak lekarzy jest największym problemem polskiej służby zdrowia. Czy wie pani, co sprawia weto pana prezydenta Nawrockiego, jeżeli chodzi o służbę zdrowia? Zacytuję pani dwie kwestie. Przybyło nam 2300 lekarzy z samej Ukrainy plus 1000 nowych pielęgniarek i ratowników medycznych. Pojawiło się więc pewne wsparcie dla systemu. Wie pani, kto to mówił? To mówił wasz minister zdrowia Prawa i Sprawiedliwości, pan Adam Niedzielski w 2023 roku. Decyzja pana Karola Nawrockiego powoduje, że z systemu opieki medycznej zniknie wielu specjalistów. Co więcej, ci, którzy z Ukrainy do nas przyjadą, nie będą mogli wykonywać swojego zawodu. Ma pani tego świadomość? Nie mam na ten moment takiej świadomości, natomiast jestem jak najbardziej przekonana, że pan prezydent Karol Nawrocki, zgodnie z tym, co zapowiadał w kampanii wyborczej, realizuje kolejno swoje postulaty i to, na co zagłosowała większość Polaków, bo jednak zwyciężył. W związku z powyższym... Ale nie, bo... Bo ja bym chciał rozmawiać o konkretach. A ja też o konkretach. Nie, właśnie pani powiedziała, że pani nie miała tego świadomości. Od 3 dni obserwujemy jakiś po prostu absurd, polegający na tym, że tak, a to się atakuje prezydenta Nawrockiego za samochód, który zakupił rząd. Nie, proszę pani, nie, proszę pani. Ja chcę rozmawiać o konkretnej...